Marcin, ja ci chciałem podziękować. I'm up, man. To był czad. Sztos. Coś się dzieje, proszę państwa. Tak mnie to wzruszyło, Marcin. Warto było czekać do tej minuty. Dziękujemy bardzo. Dzień dobry. Witam w nowym odcinku. Zapraszam na poranne widoki. Noc była ciepła i z nami było jeszcze kilka innych samochodów. Znaczy, ciepła. Ciepła może super nie było, ale 15 stopni to wystarcza, jak dla mnie. Także dziś przedostatni dzień naszej wyprawy, a w zasadzie można nazwać ten dzień ostatnim dniem wyprawy, dlatego że ostatni dzień wyprawy formalnie to ten, w którym wracamy do domu, dla nas. A przedostatni, no to znaczy, że dzisiaj nagrywamy ostatni materiał, czyli jest to ostatni dzień wyprawy. Mam nadzieję, że zrozumieliście to, co powiedziałem. No, powiem wam, świetnie budzić się w takich widokach. W ogóle ciekawa historia. Wczoraj zrobiliśmy około, no myślę, że 100 ponad kilometrów z miejsca nad Gardą i braliśmy sobie prysznic. To ja tutaj położyłem moje spodenki i dojechały aż tutaj. No, także Gabcio zapomniał, ale jakoś przetrwały, także albo Wojtek nie pędził i ja, bo się zmienialiśmy. No ale śmieszne, że cały czas te spodenki tam były ulokowane. A tak sobie myślałem właśnie, żebyś tylko nie zapomniał spodenek. Żebyś tylko nie zapomniał spodenek z tego miejsca. No i co? Zapomniałeś. Zatrzymaliśmy się na włoskiej kawie i na włoskim panini. Przed nami główny trip, ale zanim to jeszcze musimy zatankować paliwo, a żeby zatankować gaz, no to musieliśmy przemierzyć trochę kilometrów, wspiąć się na jedną górę, zjechać z jednej góry, następnie wspiąć się znowu na górę i znowu zjechać z góry i pewnie zaraz zatankujemy i zaczniemy naszego tripa. Panie Wojtku, pan się nie boi. Jak panu smakowało panini z kawką? Pyszne. Prze. A wschodzik ładny był? Schodzik który? No dzisiejszy. A dzisiejszy bardzo fajny. No, dobrze. Trochę przymglony, ale to bardzo ładnie wyglądało. Ładnie się chmury położyły na połoninach i górach i szczytach, więc mega. Dobra, no to w drogę. No dobra, ja słucham twojej Marcin, opinii. ja ci chciałem podziękować. To była najlepsza trasa na świecie. Tak mnie to wzruszyło, Marcin. Łzy muszę sobie po prostu. To był czad. Sztos.
Marcin! Roadbook zrobił robotę. Nie wiem, co mam powiedzieć. Po prostu książka dostarczyła nam takich emocji, jakich nigdy w życiu jeszcze nie miałem. Emocje były super. Emocje były super. Nie, no jest jakaś masakra. Być może pozytywna, być może negatywna. Nie umiem tego ocenić. Nie jesteśmy w stanie tego ocenić, ale gubimy się troszkę w kontekście tego, co ci Włosi od nas oczekują. Mamy książkę z 2022 roku, która pokazuje nam trasy offroadowe, którymi można przejechać. Przyjeżdża się tutaj, czyli jest sprawdzone, tak? A przyjeżdża się tutaj, stawiają nam znaki zakaz ruchu. Nie wiadomo po co i dlaczego. Najlepsze jest to, że właśnie ostatnio jak jechaliśmy, to trasa była w 100% legalna i my takich tras oczekujemy. Teraz, no w zasadzie ciężko mi powiedzieć, czy się dobrze bawiłem, czy się, nie wiem, prędzej chciałem uciec z tego miejsca, niż czerpać przyjemność z tego, że, no nie wiem, jedziemy taką drogą dla pieszych. No, można powiedzieć, przeszkadzamy komuś, tak? No, przeszkadzamy. To w ogóle chyba nie jest ta forma, którą ja preferuję i prawdopodobnie Wojtek również. Nie wiem. To znaczy, wiecie, można sobie założyć pewien budżet na płacenie kar, mandatów i później jakieś nieprzyjemności i zczerpać z tego przyjemność, że to jest jak pewnego rodzaju adrenalina. No ale nam chyba nie do końca o to chodziło. Może w następnym wydaniu gdzieś tam pobytu we Włoszech będziemy się w takie coś bawić, no to jest ale tak nie sądzę. To jest tak, jakbyśmy wjeżdżali na Śnieżkę samochodem. No tak. No to... No nie wiem, no nie umiem tego ocenić, muszę sobie to przetrawić, potrzebuję chyba czasu. Nie wiem, wydaje mi się, że na obecną chwilę to chyba koniec offroadu, bo po prostu jeździmy, że tak powiem, z kąta w kąt i nie jesteśmy w stanie nic znaleźć, co by nas usatysfakcjonowało w porównaniu przede wszystkim na przykład do Dolomitów, do innych miejsc, w których byliśmy, no. To jest taka trochę męka. No, znaczy nie, no ta trasa, którą przez przypadek odkryliśmy, co byliśmy na początku na Górze Załamani, a później było super, no to żeby było coś takiego, byłoby fajnie, no a tu tylko tamta trasa była długa, tak? A tutaj w sumie teraz ta książka, którą gdzieś tam mamy, ślady GPS z niej, no to są trasy 20-30 kilometrowe, więc wydaje mi się, że też szkoda prądu trochę na to i być może lepiej sobie na koniec już naszego wyjazdu popatrzeć na te Dolomity. No pewnie, no zresztą szkoda, w ogóle ludzie idą pod górę, a my zjeżdżamy, no tak... No jest jakiś pewien... Nie. Tak jakbyśmy komuś coś kradli może, tak? Przyjemność ze spacerowania. No, dziwne odczucie mam. Ale nie wiem, gdzie będziemy. Jest to drobna ryska w kontekście chyba całego wyjazdu. Także to nie ma co przeżywać. Nie ma co marudzić po polsku. Podejrzewam, że to będzie finalnie pozytywny efekt i tak, ale no wiadomo, wiemy swoje i to... Może to zmotywuje do tego, żeby się lepiej przygotować na coś Myślę, takiego. że tak. I osobom, które preferują bardziej takie podejście, o którym my tutaj mówimy, da to do myślenia i też właśnie sobie w jakiś sposób to sprawdzą. My na razie nie wiemy jeszcze jak. No, posługujemy się pewną mapą, być może ludzie tam udostępniają tego typu dane, być może władze tutaj włoskie, jakieś tam instytucje, tak, czyli jakieś tam straż leśna czy coś takiego, może pewne dane udostępnia i wtedy łatwiej sobie popatrzeć, którędy można, którędy nie można. Wiem, co jest pozytywne z tego wyjazdu na pewno, z dzisiejszego dnia, z ostatnich paru godzin, to, że trafiliśmy do super takiego na wpół regionalnego sklepiku, gdzie pani była dla nas bardzo miła i zrobiliśmy pewnego rodzaju pamiątkowe zakupy spożywcze. I nie związane z alkoholem oczywiście, tylko z regionalnymi produktami tutaj. O, pyszny ser. Przyszła się napić wody. Gada? Nie wiem, ile ich tu z 50 chyba było. Dużo. No dobra, powiem tak. A za wzgórza wyłonił się las. Trochę to rekompensuje, no. Trochę ten widok rekompensuje to, że tu przyjechaliśmy. To już jest bardzo rzadki widok w Polsce. Pasterz po drodze je tutaj rozgania, żeby samochody mogły przejechać.
wciąż mam mieszane uczucia do tej trasy, którą przed chwilą przejechaliśmy i jednak bez planu nie zawsze się sprawdza. Mimo że planowaliśmy trasę, mieliśmy roadbooka. Roadbook no 2 razy się nie sprawdził. Zmienialiśmy się z miejsca w miejsce, próbowaliśmy od tyłu wjechać w te góry. Nic nie dało. Naprawdę. Widzę, że Włosi przejechali na motocyklach tę trasę, którą my robiliśmy. Nie wiem, no, ja na razie z tego nie czerpię żadnej przyjemności, albo po prostu nie mam przełamanego jeszcze tego dystansu. I powiem wam, że taka droga, jaką teraz przebyliśmy w tunelu, że auta się cofały, puszczając nas, że my zjeżdżaliśmy na bok, nawet bardziej mi się podoba, mimo że jest asfaltowa, od tej drogi leśnej, którą przejechaliśmy. Naprawdę, no nie ma sensu czasami się pchać tam, gdzie nie trzeba. To tutaj jest całkiem spoko. Hamulce tak dają czadu, śmierdzą strasznie. Robi się wtedy postój, czy nie? Wy robicie? Bo my nie. Trasa trwa. Nie jest lekko, nie? No męczy się. Zboczyliśmy z kursu offroadowego w Dolomity. Mieliśmy do zrobienia ile? 4 godziny? Tak, 4, nawet z groszkiem. 4 godziny. Teraz pokazuje, że na przykład 60 km będziemy robili prawie chyba godzinę 40, jakoś tak. No, bardzo długo. Generalnie wcześniej gdzieś tam pokazywało, że 100. No standardowo gdzieś tam w Polsce to pokazuje no tam godzina 40, nie? Jeżeli tam zakładamy, że 60 jedziemy. A to było 2:40. No właśnie. Mamy do szkoły pod górkę. Dlatego zatrzymaliśmy się na momencik, aby wykonać to ujęcie. Mam nadzieję, że widoki wam się podobają. Na więcej nie mamy czasu, ponieważ czas nas dzisiaj akurat nagli. - 2000 metrów nad poziomem morza. Jak droga? Droga. Droga, Wąska. droga. Wierszyk się nasuwa ten. Nie. Jak to? Wąski. Nie, wąska, droga wąska i za gąską gąska. I faktycznie tutaj tak wygląda. Autko za autkiem, motorek za motorkiem. Nie ma szans na wyprzedzanie, tylko na wymijanie. No, ale jest No. fajnie, jest fajnie i bardziej mi się ta droga podoba niż ta, na której byliśmy dzisiaj, więc jednak coś się dzieje, proszę Państwa, warto było czekać do tej minuty. Dziękujemy bardzo. Ale dobra, żeby nie było, puszczamy drona w powietrze. 1, 2, 3.
Rifugio Berni. Prawie. No, prawie to zakończyliśmy trip. Nie wiem, czy to do nas już machają trąbią, czy nie. Nie wiemy. Na pewno mamy trochę lodu, żeby sobie browarka schłodzić. Tak. Wczoraj kupiliśmy sobie po piwku na wieczór. No i jakoś nie wypiliśmy go, bo chyba zajechaliśmy około 2:00 na miejsce. No jakieś takie ostatnio mieliśmy zrządzenie losu, że coś tam nam trochę nie wychodziło, ale wychodziło, nie? Ale w sumie można podsumować, że to wszystko jakoś tak się poukładało jak klocki znanej firmy Lego. My jesteśmy na wysokości 2544 metry nad poziomem morza. Tu aktualnie się znajdujemy, a szczyty mają co? 3000 metrów? Ponad 3000, 3500, No, 3000, 3500. 3680. No, to może już gdzieś te właśnie tutaj, o, tamte, albo tamte. albo tamte, no tamte też mogą mieć tyle. Także no nie chciałbym jeszcze oceniać, bo można powiedzieć w domu, że trip był udany, że szczęśliwie dojechaliśmy, bo zawsze to jest, wiesz, jak malujesz, to potem ostatnią ścianę jak robisz, to wszystko możesz się psuje. no, pochlapać. Ale i tak w dalej. każdym razie dotarliśmy do lodowców, czap lodowcowych, które tutaj widzimy. Są za nami. No i to chyba w zasadzie na tyle. Będziemy powoli zbierzać do domu. Mnóstwo wspaniałych chwil. No, poznaliśmy też mnóstwo pozytywnych ludzi, którzy na każdym kroku albo nas zatrzymywali, albo się pytali, albo no, Pomagali w jakiś sposób no, nawet. tak. Także naprawdę bardzo, bardzo miły trip, miła wyprawa. Ja uważam, że trochę odczarowałem te Włochy od zeszłego razu, co no, tak walczyłem z zamkami i wróciłem pochorowany, ale też tutaj nie mieliśmy tak naprawdę żadnych założeń prócz no, tej gardy. Z zamkami jako budowlę, tak? Nie, że tam zamek przy bluzie. No tak. Więc nie mieliśmy żadnych założeń i wyszło super. No zakładaliśmy sobie, że pojedziemy z roadbookiem i nie wyszło, także nie wiem, podeślijcie jakieś dobre roadbooki, jak macie, na różne kraje, może jeszcze na coś się szarpniemy. Albo my no się wiem. nie znamy na tym. No na pewno się nie znamy, bo jesteśmy amatorami, to trzeba przyznać, no tu można się wyśmiewać i tak dalej, ale jesteśmy normalnymi ludźmi, którzy po prostu przyjechali sobie na wycieczkę i w zasadzie tyle, także to tu dużo mówić. Fajnie byłoby wejść na górę, ale już w klapkach nie wypada. No. W klapkach nie wypada. Ja umoczyłem stopy w jeziorze Bianco, także chcę Także, to zawieźć no. do domu.
Tak, także pozdrawiamy. Mogę jeszcze dodać, że w pewnym momencie doszło do spotkania na szczycie, albo prawie na szczycie, około szczytu spotkały się dwa ramy, co jest akurat tutaj chyba niecodziennym widokiem, bo nie wiem, przez cały wyjazd, przez tydzień czasu, to nie wiem, dwa, albo ten był chyba trzeci nawet. No, kilka, nie było wcale dużo ramów, ale uważam, że jest trochę polatane. W głowie najważniejsze są zapisane miłe momenty i to się liczy. Sami nie wiemy jeszcze, jak wyjdą odcinki, wy to już wiecie, bo to jest ostatni odcinek z wyjazdu, no a my właśnie kończymy ten wyjazd teraz tutaj. Także tak to wygląda. Idziemy się tu napić do koryta, gdzie woda górska gromadzi. No, wody z koryta. I chciałbym tylko dodać, że ten dzień dzisiaj znów nas chyba pozytywnie zaskoczył, no nie? No bo mieliśmy zrobić off-road, ale czyściutka. Wow. No, taka tam konstrukcja. Ekstra. Jak z dżungli. Mieliśmy zrobić dziś off-road. Off-road nie wyszedł. I bardzo dobrze. Droga, którą tutaj przebyliśmy, była o wiele bardziej fantastyczna niż ta, którą musieliśmy się przebijać. Tak, no, w nieporozumieniu ze wszystkim. O. Z własnym sumieniem. Z własnym sumieniem przede wszystkim. No, to na tyle. Pozdrawiamy wszystkich, którzy obejrzeli i dotrwali te... Pozdrawiamy wszystkich, którzy dotrwali do końca, obejrzeli wszystkie odcinki. A jeszcze jest jedno. Wojtek osiągnął miano I am map man. Wojtek cały czas dzielnie siedział przy mapie i to nie przy Google Maps, tylko przy innej takiej bardzo rozbudowanej mapie już... To chyba nawet możemy ją polecić, bo to znaczy jest w pewnym sensie gdzieś tam komercyjne rozwiązanie, ale jest ona też OSM Maps, tak? OSM End, ale w wydaniu też darmowym jest mega fajna, głównie przez to, że możecie sobie ściągnąć mapy w trybie offline i je tam zmieniać, tak? Chyba w tej podstawowej wersji to 5 map może być i to jest bardzo dokładna mapa i w takim offroadzie, jak my sobie tutaj powiedzmy offroadzie albo off internecie, ona się mega sprawdza, ponieważ ma bardzo szczegółowe informacje o różnych ścieżkach, dodatkowych drogach, punktach, nie wiem, nawet można sobie wyszukać miejsce na piknik i co najważniejsze właśnie działa bez internetu, tak? Czyli możecie normalnie na telefon sobie to ściągnąć i z niej korzystać. Jest skomplikowana, ekstra sprawa. Trzeba się tego troszeczkę gdzieś tam nauczyć, w pierwszej chwili może odrzucić, ale przy takich wyprawach, wyjazdach może jak nasz, to mega się sprawdza. Wojtku, także mam nadzieję, że chociaż trochę głowę odchyliłeś od mapy i zobaczyłeś kilka tych pięknych widoków podczas naszej podróży. Nie tylko głowa była cały czas w dole, no wiem, że też kierowałeś dużo samochodem, ale mam nadzieję, że to dla Ciebie również była świetna przygoda. Oglądnę sobie odcinki, będę wszystko widział. No właśnie, dobra, to co, piona, dzięki. Czekaj, jak sąsiedzi. Czekaj, bo sąsiedzi, tak? Nie. To było tak. Tak było? Tak, no. Okej. Pat i mat. Pat i mat, sąsiedzi, tak jest. Feel so potent, but when I'm with you, I drown in the
Państwa, już mieliśmy się nagrywać, ale jesteśmy na 2800 metrów nad poziomem morza. Na Księżycu. Passo Stelvio, przełęcz Stelvio, Księżyc. No, powiem Wam, że ta wycieczka jest magiczna. 2800 metrów nad poziomem morza, a ja jestem w klapkach. Stacja kosmiczna, a tu Wojtek na śniegu. Rzuca na mnie śniegiem! Tłusto.